Good morning, good morning, good morning, good morning. How is everyone? Oh my gosh, you cannot believe my phone. Good morning. My phone just dropped because my tripod from to hold the phone for Instagram, it broke last week, and at the moment I have my books here and a phone that stands on the books, and I have to somehow make it work. And I think this is not very good for Instagram and it's not going to work in the long term, and I think I will just I don't know. I need to buy a new tripod basically. So that's my goal for the next couple of days, I think. But good morning, everyone. I hope that you are well today, and I hope that you are ready to work. I am definitely ready to work today. And I am really ready to teach you a little bit today as well. So today we are going to talk about saying things differently. So we are going to have a couple of phrases that are very simple, and very often you use these phrases. But we are going to try and change them into something more complicated. So this is the plan for today. We are going to have quizzes and everything. So I hope that you are ready for those as well. I am also looking forward to the quizzes and seeing who's out there. Let me know, say hello, of course, as always. Good morning, Pav, and Agnieszka is also here. Good morning, good morning, good morning. How is everyone? How was your weekend? Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? Is your house decorated? Do you have presents? Are you, or you don't care maybe about Christmas? There are also people like that too, and that's absolutely fine. Good morning, Claudia. Good morning. And I think it's okay to not to care about Christmas, you know. I think it's fine. I love Christmas, of course, and my flat is decorated a little bit. We won't have Christmas tree this year because we don't have a car. It's very hard to get a Christmas tree in Portugal, where I live, and you need to have a car to go somewhere and find it. We don't have a car, and also there were some places here in where I live that had Christmas trees, but they were very expensive. So we decided not to get a Christmas tree, but we have some decorations, and that's fine, and that's enough. Good morning, Ivona. Good morning. I am so glad you're here. Yes, so you are ready to work. That is wonderful. That is wonderful. This time, as I said, we are going to talk about simple phrases and more complicated phrases. We are going to change them. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takich bardzo prostych wyrażeniach, które możemy sobie powiedzieć bardziej skomplikowanie, czyli taka seria Powiedz to inaczej, i będzie parę, ostatnio robiliśmy sobie chyba jakieś takie bardzo proste typu how are you, how old are you i tak dalej, natomiast dzisiaj będzie troszeczkę wyrażenia, które się przydają bardziej w dyskusjach. Będziemy mieli parę wyrażeń oczywiście z tego, ale zanim zaczniemy, to oczywiście parę ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie to takie, że mamy świąteczne zniżki dla Was w tym tygodniu do 23 aż, czyli bardzo długo, dlatego że przede wszystkim osoby, które nie uczyły się z nami wcześniej, muszą sobie zabukować konsultacje, więc przy konsultacjach zawsze to trochę dłużej trwa, dlatego zostawiamy Wam trochę więcej czasu na to, żeby się zapisać. A więc macie tak 10% zniżki na lekcje z native speakerem 1 na 1 i macie 5 lub 10 lekcji, i 5 lekcji to jest
teraz ze zniżką to jest 720 zł, a 10 lekcji to jest 1330 zł. Można sobie skorzystać ze zniżki i uczniowie, i osoby spoza OKEnglish mogą sobie z tych zniżek skorzystać. Do tego jest 200 zł na bibliotekę, czyli na kursy dla początkujących. To są naprawdę kursy dla początkujących, dla osób, które w zasadzie zaczynają od zera lub są na bardzo niskim poziomie. To są zajęcia, kursy w 4 kategoriach. Macie słownictwo, gramatykę, business English, konwersację. Więc kosztuje ta biblioteka kosztuje teraz 300 zł, czy jest 200 zł zniżki i oczywiście jest 300 zł zniżki na bootcamp, czyli na intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem, który zaczynamy 15 stycznia. Już są zapisy, już można się zapisywać, dlatego że bootcamp można rozłożyć na 2 raty. Czyli po 975 zł, pierwsza rata, druga rata na 3 dni przed kursem i oczywiście tam macie 21 zajęć z native speakerem i ze mną. Także jeżeli chcecie sobie poćwiczyć język angielski, to zapraszamy 15 stycznia. Teraz, tak jak mówię, można się już zapisywać i można przystępować do bootcampu, można już się nastawić psychicznie, bo ja wiem, że bardzo dużo osób przerażonych jest czasami ilością zajęć, chociaż moim zdaniem nie ma ich aż tak dużo. Natomiast jeżeli się nie uczyliście przez jakiś czas, to może Wam się wydawać, że jest to dosyć sporo. Więc jest tam 16 zajęć 1 na 1 i 5 zajęć grupowych. I tak naprawdę wychodzi na to, że macie 5 razy w tygodniu zajęcia, więc dosyć intensywnie, ale kurs jest taką pigułą, takim kopem motywacyjnym. Osoby, które skończyły teraz bootcamp w zeszłym tygodniu, Wy macie jeszcze dodatkową zniżkę, bo płacicie 1900 zł, a nie 1950. Do bootcampu warto się teraz przygotowywać i już przystąpić, żeby nie odkładać na później, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę, żeby później nie było problemu z godzinami. I ja Wam zaraz podeślę oczywiście linki wszystkie, a Wy mam nadzieję, że już jesteście gotowi na naszą lekcję, czyli do biblioteki podsyłam, Boże, wszędzie mam linki potwierane, czyli tak, do biblioteki i do bootcampu. Oczywiście i na naszej stronie też znajdziecie lekcje, te 1 na 1 raz w tygodniu, jeżeli bootcamp Wam nie pasuje. Więc korzystajcie. Tak jak mówię, zniżka na lekcję jest do 23, natomiast na bootcamp jest do kiedy? Też chyba do 23. Tak mi się wydaje. Albo do 20, jakoś tak. Więc jeszcze macie troszeczkę czasu, ale warto skorzystać już teraz, szczególnie jak się jeszcze z nami nie uczyliście, bo to jest zawsze dużo pracy, żeby wszystko się spotkać i przegadać. Agnieszka says, I have the Christmas tree. I'm ready for presents. Very good. Nice to see you, Monica, too. Nice to see you. So guys, of course, as always, let me know what you did to practice English last week. Let me know in the comments, please. I am very interested if you did anything to practice English. I actually, what did I do recently? Oh, I went to Lisbon. Lisbon is nicely decorated for Christmas, and it is a very beautiful time right now in the city, but there's lots of people, and it was quite busy, and I got very tired. But it was very, very nice to see the lights. But as always, please let me know what you did to practice English last week. Okay. I will come back to your answers, of course. The first...
zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, już tak będę sygnalizować to, że od następnego roku będziemy sobie robić te spotkania albo popołudniami, albo wieczorami. Dlatego, że parę osób to już dawno sugerowało. Mi będzie lepiej na pewno przestawić to na późniejszą godzinę, bo powiem szczerze, że jest mi ciężko wstawać o 7 rano. Mojego czasu u Was jest o godzinę później, natomiast ja muszę wstawać o 7. I w poniedziałek. Normalnie to nie jest dla mnie problem, ale poniedziałek jest zawsze dla mnie problemem, więc sobie pomyślałam, że będziemy sobie to od następnego roku robić trochę później. Pierwszy miesiąc będzie dla mnie też dosyć trudny, dlatego że będę w Tajlandii, więc ze względu na różnicę czasu będę musiała robić te spotkania dosyć późno w nocy, ale jak później wrócę, to będzie mi lepiej na pewno z Wami się spotykać w taki sposób i myślę, że Wam też będzie lepiej, bo wiem, że bardzo wiele osób nie może przychodzić na te spotkania z tego względu, że po prostu pracuje, więc będziemy sobie się spotykać po prostu później i myślę, że to jest dobry pomysł. Jakoś przemianuję te spotkania na coś innego, może tea time albo coś w tym stylu, jeszcze nie wiem. I po prostu będziemy robić w ten sposób, nie? Dobra, okay. So, we are going to talk about simple phrases said in a more complicated way. Or maybe not in a more complicated way, but in a nicer way, in a more advanced way. Okay, so the first one, I would like you to tell me, how will you say I think that? Okay, any ideas? Czyli chcemy powiedzieć I think that, chcemy wyrazić swoją opinię. Jak powiemy to inaczej, nie używając słowa na przykład think? What do you think? So let me know in the comments if you have any ideas of how to say I think that in a different way, but not using the word think. Okay, so your ideas, let me know in the comments. I will be switching here. Oh, Agnieszka has a very nice one. I suppose. I love that word. I suppose. I think it's a very good way of expressing your opinion. I suppose. I don't have this one in my ideas today, but if you want to use something different, I think this is a very nice one. Okay, but I have other ideas here, and I suppose they are really good ones. So the first one is in my opinion. In my opinion, very, very easy, really. But we forget about this a lot, in my opinion. The next one is I reckon that. I reckon that. I don't know if you heard this one before. I reckon that. Reckon is used by Australians a lot. I think Australians use it more than other nations and other nationalities. But also British use it and the Americans use it too. But Australians are Australians and South Africans, I think. They use it a little bit more than the other ones. Next one is it seems that. It seems that. So here we use the word seem. And because it is it, the third person of the singular form, we are going to add s to seem. So it seems that. Sometimes we also use it seems to me that, czyli mi się wydaje, tak? Mnie się wydaje. It seems to me that, or it seems that. Up to you. Depends also on the situation as well. And something that I use very often, and I really notice that not many people use it, or you use it when you are a little bit more advanced in your English, then you use it, I find that. I find that. So very often we
talk about our opinions about something. I tu to jest wyrażenie, które jest jest rzadziej używane przez uczących się języka angielskiego i jest to trochę bardziej skomplikowane wyrażenie. I ja tutaj napisałam I find that, ale bardzo często po słowie find, zamiast that dodajemy ten nasz podmiot, o którym mówimy. Czyli na przykład, że mówimy, że myślę, że Lizbona jest dosyć zatłoczona, tak? I chcemy powiedzieć, używając to słowa find, wyrażenia find. I zamiast that tutaj, to będziemy mieli miasto, czyli będziemy mieli Lisbon. I to zdanie będzie wyglądało w ten sposób. I find Lisbon very crowded. Albo I find Lisbon to be very crowded. Okay? Czyli jak widzicie, bardziej mówimy o tym, ja znajduję Lizbonę zatłoczoną. Co kiedyś po polsku też się mówiło, teraz też czasami gdzieś tam można to spotkać. W książkach takich starszych będzie właśnie to wyrażenie, że znajduję coś tam, zamiast mówić, że uważam, że. Ale to jest dosyć takie bardziej starsze wyrażenie. Czyli we can say I think that in a different way using in my opinion, I reckon that, it seems that, or it seems to me that, and I find right? I find Lisbon to be very crowded. I find Lisbon crowded, for example. Okay, so let me check if there are any more comments. Joanna is here. Hello, Joanna. And Pavi says, in my opinion, yes, absolutely. Agnieszka, I mean. Yes, maybe not entirely, I mean, but in this case, what I mean is, probably, we could use that like this. Monica says, Monika, Valent, hello Monika. Długo mnie tutaj nie było, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę. I am very delighted that you are here, Monika. Yes, you haven't been here for a long time. Joanna says, I wonder. I wonder to bardziej zastanawiam się, że. A tutaj nam chodzi o uważam, że, czyli myślę, że, tak? Jakąś opinię. Ale masz rację, Joanna, I wonder będzie, kiedy chcemy zastąpić I think. Czyli zastanawiam się nad czymś, tak? A nie uważam, że. Bo I think that jest oczywiście też tutaj, muszę sobie poprawić kamerę, że jest tutaj wyrażeniem, które oznacza uważam, że coś tam, nie? Okay, so let's have a look at the next phrase. So the next phrase is, what do you think about this? What do you think about this? So, what do you think about this? We can use, because it is very connected to the previous one. So, what do you think about this? Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły, jak się możemy zapytać, co uważasz na ten temat? What do you think about this? So, the first one is connected to the previous one as well. So, we can use the word reckon. Reckon is the word that we use to express our opinion. So we would say, what do you reckon? What do you reckon? Czyli co uważasz? And reckon, again, is used more by the Australians, but of course other nationalities also use it. So what do you reckon is one of those things that we can use. The next one is, what's your take on this? What's your take on this? What's your take on this? Okay? Czyli jakie jest Twoja ocena sytuacji, right? And another one, the one that I really liked. So like I said before, we had the word find. I find that, right? I find this to be, na przykład. So here we also use the word find, and we say, how do you find, for example, this situation?
tak? Czyli możemy oczywiście użyć słowa find jako słowa znaleźć, czyli słowa, które tak oznacza znaleźć, takie podstawowe znaczenie tego słowa. I oczywiście na przykład how did you find your phone? Albo how did you find it? Tak? Też oznacza, jak to znalazłeś, w jaki sposób szukałeś tego, znalazłeś to. Natomiast tutaj how do you find this? Or how did you find this? Nie oznacza jak coś znalazłeś, tylko co uważasz na ten temat. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wrócił z wakacji i chcemy się go zapytać, jak Ci się podobała, co myślisz o Lizbonie, tak? Co myślisz o Portugalii, jak Ci się podobała Portugalia, więc powiemy how do you find Lisbon? Albo how did you find Lisbon? Czyli co uważasz o Lizbonie, co myślisz o Lizbonie. Zawsze się nasi uczniowie trochę śmieją z tego wyrażenia, bo po polsku dziwnie trochę brzmi, powiem szczerze, tak? Natomiast po angielsku jest to całkiem normalne powiedzieć właśnie w ten sposób i to jest dosyć często używane, tak? How do you find your new job? Tak? Nie oznacza jak znalazłeś swoją pracę, czy jak znajdujesz swoje prace, tylko oznacza co myślisz o swojej pracy. And finally, what are your thoughts? What are your thoughts oznacza, jakie są Twoje myśli na ten temat. Okay? So again, we can say, what do you think about this? And not use think. We can say, what do you reckon? What's your take on this? How do you find this situation? And what are your thoughts? Okay? So I hope that you remember a little bit. What do you mean? What do you mean? What do you mean, Agnieszka? It doesn't mean what do you think about this, okay? What do you mean is co masz na myśli, right? And that is a little bit different. It's close, but it's different. It doesn't mean the same, okay? So let's have another one for you guys. So how will you say I agree without using agree? Okay? Jak powiecie, zgadzam się, I agree i nie używając słowa agree. Jak użyjecie tego? Okay? Czy macie jakieś pomysły na to, jak użyć słowa o wyrażenia I agree, zgadzam się, nie używając agree. I wonder if you have any ideas. This one might be tricky. Okay. Anna się pyta, jak znalazłeś tę pracę? Tak samo, how did you find this job? Exactly. Right? I tutaj, bo Anna bardzo dobre pytanie zadała, jak się zapytać, jak znalazłeś tą pracę? Jak najbardziej mówimy, how did you find this job? Tak? Ale możemy to samo pytanie w innym kontekście będzie też oznaczało, co myślałeś, bo tutaj mamy czas przeszły, co myślałeś o tej pracy? Jaka była Twoja opinia na temat Twojej pracy? How did you find the job? Okay. Czyli pamiętajcie, że to jest jedno i to samo pytanie oznaczające dwie różne rzeczy w zależności od kontekstu. Okay? Czasami może być tak, że przez przypadek się nie dogadacie z kimś, ktoś Was nie zrozumie, bo nie zrozumie kontekstu na przykład i dopyta na przykład, albo nawet może źle odpowiedzieć. Pamiętajcie, że takie rzeczy mogą się zdarzać, nawet w języku polskim, kiedy gdzieś tam ten kontekst gdzieś zanika, tak? I musimy się dogadać bardziej, dopytać i tak dalej. Okay. Agnieszka says, I accept, absolutely. I see. Yeah, you can say I see. Yeah, okay, I see. Okay, you can, Sandra. I think use that for sure. It makes sense. Ivona says yes, absolutely. It's right. Yes, or you are right. Absolutely. I can't or I couldn't refuse it. Yes, Pav says very simple, but absolutely right. Okay. Yes, you can use okay.
So a lot of good ideas you have. A lot of good ideas, I think. So let me show you what I have, okay? So the first one is a very nice one, which I love this phrase. So the first one is I second that. I second that, okay? Or I second that, okay? So this one, literally, it means I agree. Jeżeli chcecie powiedzieć, że zgadzam się z Tobą, wspieram Twoją opinię, czy coś w tym stylu, to możecie powiedzieć właśnie w ten sposób, w bardzo fajny sposób, mój ulubiony sposób, który świadczy o tym, że Wasze słownictwo jest trochę bardziej zaawansowane i wiecie, że jest coś takiego jak second. I second that. I second that. Czyli ja się z tym zgadzam. Drugie wyrażenie, the second phrase uses the word agree, but it's a little bit different than only I agree. So you can say I couldn't agree more. Czyli nie mógłbym się z Tobą, czy nie mogłabym się z Tobą bardziej zgodzić. I couldn't agree more. The next one is I'm with you on that. I'm with you on that. Czyli jestem z Tobą, tak? W Twojej opinii. I am with you on that. And the last one is absolutely or exactly. So you can, it's not together, of course, but you can say either or. So you can say absolutely or you can say exactly. Or you can sometimes say together. Okay, so I hope that this is clear. So you can say agree by saying I second that, I couldn't agree more, I'm with you on that, and absolutely or exactly. Okay, very useful ones. So the next one is very similar. So how would you say I don't agree? I don't agree in a different way. Czyli jakbyśmy powiedzieli, że nie zgadzam się z Tobą. Okay? Czyli oczywiście możemy użyć tych wyrażeń z wcześniejszego slajdu trochę, tak? I po prostu dać zaprzeczenia. I też będzie ok, nie? Czyli możemy powiedzieć, że I'm not with you on that, nie? Ale bądźmy trochę bardziej, że tak powiem, kreatywni i wymyślmy sobie coś jeszcze dodatkowego. So what do you think? Do you have any ideas of how you can say I don't agree and not use this phrase? Okay. Let me see if you have any ideas. I disagree. Very simple. Yes, absolutely, Sandra. I think that's a very good one. Of course, very popular. I disagree. I disagree is a very common one for sure. It doesn't make sense, Ivona says. Yeah, you can use that phrase. It doesn't really mean I disagree. It doesn't mean I don't agree. So, but in these situations you can definitely use that. Absolutely. Okay, so let's have a look at what I have for you. So the first one, Sandra already said, I disagree. I disagree. So very common one to use, and I think a lot of people know this, that this is the opposite of agree. The next one is, that's a fair point, but I disagree. That's a fair point, but I disagree. Czyli jest to jakimś takim tak, tym punktem, czy jakimś puentą, tak, jest, masz rację, ale ja się z tym nie zgadzam, tak. That's a fair point, but I disagree. Tego wyrażenia można użyć, kiedy się z kimś zgadzamy, tylko po prostu nie dodajemy but, tak, czyli powiemy that's a fair point. Yeah, that's a fair point. Yeah, in a discussion we can use that. I see what you're saying, but. I see what you're saying, but. Okay? Czyli rozumiem, co masz na myśli, wiem, o czym mówisz, ale
I dodajemy swój na przykład argument tutaj. I see what you're saying, so we can use this as agreeing a little bit, but also adding our own opinion in there. I'm not sure if I agree with you. I'm not sure if I agree with you. So I'm not really, you are really saying quite a lot of good things, but I am not really sure if this is something that I agree with. Okay? So I hope that you remembered at least one. If you remember at least one, then it's absolutely amazing, and I think it's great. I mean, the opposite of your opinion. I'm not really sure. I've never heard this one. You can say, I oppose your opinion, for example. So I'm, I'm on the other side of your opinion. I don't suppose so, Monica. I'm not, but I don't. I don't suppose. Yeah. So suppose is one of those things, one of those words that hardly ever comes in with M. I'm supposing. We don't really have that. So we usually use it with present simple. So I don't suppose so. But that's also a very good example here. Okay, so let's have a look at the quiz and let's do our quiz for today. So the first one, I need to make it a little bit smaller, maybe. Okay, so the first one, I agree with you. How to say it in a different way? A, I reckon. B, I second that. And C, I disagree. What do you think? What would be the one that says, I agree with you, but in a different way? So Sandra, Agnieszka, okay, very good. I am glad to hear, to see that you remember. And Joanna as well. Okay, good. Path, yes, perfect. Okay, so guys, I agree with you. Is very good, Joanna and Monica, well done. So I agree with you means the same as I second that. I second that is the same as I agree with you. Very well done, guys. Good job. Okay, so whoever said B is correct here. Next one. What do you think? A, do you second that? B, do you agree? C, what's your take on this? Okay, what's your take on this? So do you second that? Do you agree? What's your take on this? I almost told you the correct answer. I will wait until your answers come through, and then I will tell you something additional, something extra here. So what do you think? Which one is correct? Monika was first. Okay, Agnieszka. Right. So what do you think? What do you think? We are looking for synonyms. Okay, we are looking for synonyms. Okay, path as well. So in this case, what's your take on this will be the correct answer. Okay, what do you think? What's your take on this? Is exactly the same. They are both the same, okay? Tutaj wcześniej Monika powiedziała, że B na przykład. Do you agree? I moglibyśmy powiedzieć, że przecież w dyskusji, jeżeli pytamy się kogoś o opinię, jasne, możemy powiedzieć do you agree, ale to nie jest synonim what do you think, tak? Bo what do you think jest co myślisz o tym, a do you agree oznacza, czy się zgadzasz. Więc trochę inne. W tej samej sytuacji moglibyśmy tego użyć, bardzo podobne, ale jednak nie takie same. Więc what's your take on this jest dokładnie tym samym, co what do you think. Alright? So, next one is I think that. A, I reckon. B, I find it. E, C, I disagree. Okay? So, what do you think? What do you think would be the correct answer here? I think that. I reckon, I find it, I disagree. Okay, so Monica and Pav, so you don't agree with each other. I can see that
Agnieszka, Monika, okay, I think that. Yeah. So here, it's a bit of a tricky one, okay? It's a bit of a tricky one. So A is correct. I think that means I reckon, okay? Why? Some of you said B. And you were almost correct. But this is a sentence. I find it, full stop. This is not I find something to be something. Okay? But it's just I find it. Okay? So let me say, I'm sorry. Let me say this in Polish so everyone understands. Trochę Was zmyliłam tutaj, bo oczywiście słowo find, tak jak mówiłam, może zostać, oznacza, tak? Oznacza albo znaleźć, albo uważać coś. Czyli może być zastąpione, czyli słowo think może być zastąpione find. Ale tutaj nie ma, zauważcie na tym, co jest napisane, tutaj nie ma I find i wielokropek, tylko to jest I find it, tak? I kropka. Czyli jakieś zdanie, które oznacza ja znajduję coś, tak? Ale nie oznacza opinii, tak? Czyli jest kropka po it i to nie oznacza, że ja coś uważam. I think that, tak? I reckon jest odpowiedni, tutaj odpowiedzią, dokładnie. I disagree. I see what you're saying, but I reckon or I agree. I disagree. I see what you're saying, but B, I reckon or I agree. What do you think? What do you think is the correct answer? That's the last question for today. So, Joanna was first. Today, Joanna is very active, I can see. Path, okay. And Monika, perfect. Agnieszka, Sandra, excellent. I see what you're saying, but. I see what you're saying, yes, absolutely. I disagree. I see what you're saying, but. Okay, so this one is a very polite way to say I disagree. Okay? Tutaj pojawiły się na tej lekcji, jeszcze przy okazji, jak tutaj już jesteśmy, na tej lekcji pojawiły się parę takich wyrażeń, które Wam się w pracy bardzo dobrze przydadzą. I jedną z tych wyrażeń jest na pewno to właśnie. I see what you're saying, but. To jest bardzo takie delikatne wyrażenie, które można użyć w dyskusji właśnie w pracy, kiedy nie chcemy komuś powiedzieć, wiesz co, gadasz pierdoły, za przeproszeniem, i się z Tobą totalnie nie zgadzam. Ale można właśnie powiedzieć to w ten taki ładny sposób. I see what you're saying, but. Nie? Czyli jakby troszeczkę dajemy tej drugiej osobie znać, że jej słuchamy, że wiemy, o co jej chodzi, ale jednak mamy inne zdanie. Drugą rzeczą, która była taka podobna, teraz nie pamiętam, miałam, tutaj właśnie w tym, bardzo fajne pytanie, które też w pracy fajnie jest użyć. What's your take on this? Kiedy na przykład dyskutujecie sobie na temat jakiegoś projektu i macie burzę mózgów, zbieracie opinie drugich osób, tak? Więc można powiedzieć właśnie what's your take on this? Można tutaj właśnie dać takie pytanie, które jest bardzo ładne, które fajnie można użyć właśnie w bardzo kulturalny sposób, jeżeli chcemy się zapytać kogoś o ich opinię, o ich wrażenia. Okay, good. I hope that it is clear, guys. I hope that it is clear and I hope that you got some things out of it. If you have any questions, let me know in the comments. As always, I hope that the lesson was great. So give me some hearts, give me some thumbs up, and please share this video with the other people. Muszę Wam powiedzieć, że byłam wczoraj zaskoczona, bo muszę Wam o tym powiedzieć. Byłam wczoraj zaskoczona, bo wideo, które ostatnio wyszło na YouTubie, które zrobiłam o wyrażeniach zimowych, jakimś sposobem ma po prostu tyle polubień i tyle w ogóle
nie wiem, co się stało. Szczerze mówiąc, powiem Wam szczerze, że bardzo rzadko takie rzeczy mi się zdarzają, szczególnie w OKEnglish, gdzie jakby te wideo gdzieś tam, no ono jest oglądane, powiedzmy jakby nie powala na kolanach nikogo i tak dalej. Natomiast jest to wideo, które chyba ma 10 minut, czy nie wiem, jakoś tak. I nie jest jakimś tam specjalnym, to znaczy oczywiście włożyłam w to pracę i tak dalej, ale nie jest jakimś specjalnym, nic specjalnego, niczym innym, co robiłam wcześniej, ale mimo wszystko ma chyba 40 teraz tych share'ów, jak to się mówi po polsku, ponad 200 ileś tam lajków, 16 000 w ogóle obejrzeń, co jest dla mnie wow, w ogóle skąd to się wzięło. I powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie mega miłe i mimo, że zaskoczona jestem, to jest to dla mnie miłe. Więc to, że się dzielicie i że polubicie coś, na przykład coś oglądacie i dacie, wiecie, to jest... Może się wydawać to Wam, osobom, które być może nie tworzą w sieci, takim dosyć trywialną rzeczą, natomiast osoba, która dużo w pracy wkłada w tworzenie pewnych rzeczy, to nam jest potrzebne to, żeby dostać tego kciuka, nawet chociaż za to, że widzimy, że komuś się to podoba i widzimy, że ktoś to ogląda, to raz, a dwa, to jednak daje zasięgi. Facebook niestety jest takim narzędziem, szczególnie ja się opieram dosyć dużo na Facebooku, na YouTubie, więc jest takim narzędziem, że bardzo tnie, więc to, co ja wysyłam gdzieś tam w eter, to gdzieś tam zanika bardzo często, więc Wasza pomoc jest tutaj zawsze na pewno nieodzowna i bardzo, bardzo doceniam, że zostawiacie te wszystkie polubienia i te serducha i to wszystko pod live'ami i pod filmami i tak dalej. Iwona says, because it's amazing. Well, I hope it is quite good. I agree up to a point, but Monica, this is a very, very, very good phrase. I agree up to a point, but this is I love that one. Very good. And Monica says, bravo, thank you very much. But thank you guys for liking everything, and it is amazing to me that you are here still. A lot of people come here many years, right? We've known each other for so long, and I do appreciate that you are still here with me. It's very, very nice to have you here. I jeszcze chciałam coś... osoby, które robią 12 Days of English, mam nadzieję, że zapisaliście się, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Parę osób powiedziało mi, że tam nie dostają jakichś maili i tak dalej. Pamiętajcie, że jeżeli zapisaliście się na wyzwanie i nie dostaliście maili albo coś Wam brakuje, zajrzyjcie do spamu, zajrzyjcie do folderów z reklamami. Jeżeli faktycznie ich tam nie znajdziecie, to można do mnie wtedy napisać, bo często po prostu te maile mogą wpadać, wiecie, jeżeli ich jest... Tak niestety te Google i wszystkie inne rzeczy działają. Jeżeli widzi system, że wysyłany jest do Was mail z tego samego adresu przez 12 dni pod rząd i codziennie dostajecie e-maile, to on będzie traktował to jako spam i bardzo często będzie sam po prostu Wam wkładał to do spamu. Więc jeżeli przestajecie dostawać na przykład maile, zapisaliście się na wyzwanie, chcecie w nim brać udział, to zajrzyjcie właśnie do wszystkich spamów i tak dalej i dopiero wtedy napiszcie do mnie, że faktycznie nie dochodzi do Was e-mail. Być może adres e-mail źle wpisaliście albo cokolwiek. Takie rzeczy się też zdarzają, także to też dla osób, które tam biorą czynny udział w wyzwaniu. Monika says, congratulations, thank you very much. Monika says, już oglądam, bo jeszcze nie widziałam. No mam nadzieję, że się przyda, bo tam starałam się zawrzeć takie pewne wyrażenia, które są mniej znane być może i też, które są takie bardziej znane albo dla przypomnienia, więc staram się zawsze mieszać, żeby przynajmniej jedno było, które może zaskoczyć. Jeżeli mnie zaskakuje, na przykład jak robię research, jeżeli mnie zaskakuje, to na pewno wiem, że Was też zaskoczy. Dobrze, jeszcze przypominam o tym, że są zniżki, że jest 10% zniżki na lekcje, że jest 300 zł zniżki na bibliotekę, na kursy online i 300 zł zniżki na bootcamp, który się zaczyna 15 stycznia, więc dużo prezentów dla Was i promocja trwa
prawie że do świąt, ale pamiętajcie, że trzeba się umówić na konsultację ze mną, więc to też trwa, jeżeli nigdy wcześniej się nie uczyliście. Jeżeli się uczyliście, jeżeli chcecie sobie przedłużyć pakiety, to oczywiście jak najbardziej możecie to zrobić. Natomiast dla osób, które się nigdy nie uczyły, to będziecie musieli się zapisać na konsultację, więc zawsze jest jakieś tam 1-2 dni, później trzeba przemyśleć i tak dalej, zrobić przelew i to wszystko, więc to troszeczkę trwa, więc zamawiam do tego, żeby się już teraz tym zająć, jeżeli Wam to chodzi po głowie. A my oczywiście Was bardzo zapraszamy, nasi nativi Was zapraszają, ja Was zapraszam, chcemy oczywiście Was nauczyć mówić, przełamać Waszą barierę, przygotować do konwersacji. Wiem, że dużo osób planuje zmiany w następnym roku, więc to też na pewno Wam się przyda. Dobrze, so thank you very much for coming today. It was a pleasure teaching you as always, and it was a very, very nice meeting. And I hope that you will have a wonderful day, that you will have a wonderful, wonderful week, and a lovely Monday. And we will see each other next week on Monday, still at 9 a.m. And I think that will be the last one for this year. Next week we are going to have a Christmas party. On the 19th, I want to do OKEnglish Christmas party as every year. So we are going to have a quiz and some wine and some cookies and, you know, like always. So next week we are going to meet, I hope, together for a little fun, I think. All right, guys. So thank you very much. Have a lovely day, a lovely week, and I'll see you next week. Bye bye.